Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli pieczywo czosnkowe. Ono będzie bardzo takie pulchne, delikatne i na samym końcu właśnie na wierzchu poleję masłem czosnkowym własnej roboty, no i zobaczycie efekt. Także zapraszam do pieczenia. Zaczynamy od aktywowania drożdży. Używam drożdży suchych. W tym przepisie będzie 14 gramów drożdży i 4 łyżki wody, 2 łyżki cukru, 14 gramów drożdży. Mieszamy i czekamy jakieś 10 minut. One powinny się aktywować za ten czas. Gdyby tak się nie stało, no to znaczy, że drożdże już są martwe i trzeba użyć innych. Oczywiście ten etap można by pominąć. To nie jest tak, że drożdże, jak wsypiemy je do ciasta, że one nie będą działać. Natomiast gdyby się okazało, że one jednak są martwe, no to ciasto nam po prostu nie wyrośnie. A tak to od razu widzimy. Mąka, w tym przepisie jest używana mąka typ 450, plain, all purpose flour, zależy gdzie mieszkacie. 500 gramów mąki i ziemniaki. Można utłuc oczywiście, ja przycisnę przez praskę, bo akurat tutaj nie chcę, żebym miał kawałki ziemniaków w bułkach. O ile w kluskach to nie jest żaden problem, no to już w bułce nie bardzo. Więc przyciskam przez praskę. Tych ziemniaków jest 200 gramów. To czasami może brzmieć dziwnie, że wdaje się ziemniaki do chleba, no ale daje się i całkiem dobrze to działa. Masło. Ja wszystkie składniki podam w opisie, bo teraz jak tutaj z pamięci mówię, to mogę się pomylić i potem mam pytania, dlaczego w opisie jest inaczej, ja mówię inaczej. Masło roztopione musi być, ale nie może być gorące, bo nam zabije drożdże. 2 łyżeczki soli. Moja sól jest różowa, ale akurat kupiłem himalajską sól, więc dlatego ona ma taki kolor. Zazwyczaj używam soli morskiej. Lubię, kiedy sól ma smak, że dodaje taki dodatkowy smak właśnie dzięki tej soli, a nie, że to jest taka sól, taka bezsmakowa. Nie chodzi mi o to, żeby za każdym razem było to samo. Teraz dodałem te drożdże, tylko żeby właśnie ten chleb miał smak. A właśnie solą można to sobie, może jakiś taki smak dodać. I mieszamy. Znaczy wyrabiamy ciasto. Oczywiście można ręcznie. Tutaj nie ma za dużo wody, więc nie powinno być żadnego problemu, żeby ręcznie to ciasto wyrabiać. Wyrabiamy przez około 6 minut. 6-7 minut. Musi być takie gładkie. Gluten się musi uformować. O widzicie, ono jest takie ciągnące. Nie klei się, no ale też się nie klei dlatego, że tam jest masło. Ale no jest po prostu już wyrobione. Mimo że to jest mąka taka do ciastek, no to gluten jak najbardziej się formuje. Więc to nie jest tak, że chleby piecze się tylko z mąki tej wysoko białkowej, jak 850, czy też strong flour, tak za granicą. No, ja mieszkam w Szkocji, więc tutaj nie mam żadnych tych typów, jest o wiele prościej. Mam 3 rodzaje mąki i to wszystko, czyli mam tą do ciastek, mam strong flour, no i mam wieloziarnistą. Do chleba i wieloziarnistą. A już w zależności od producenta, no to już widzę, że one są po prostu, one się różnią. A typy, no że są typy, to może nie jest złe, ale i tak w zależności od producentów te mąki i tak się będą różnić, także jest pomieszanie według mnie dosyć mocne. Szczególnie dla osób
dla indywidualnych odbiorców, bo może już dla piekarzy to już ma jakiś sens, ale no nie wiem jak dla użytkownika domowego. Można się troszkę pogubić, ale to jak to woli, jak to lubi. I tak, zważyłem sobie to ciasto i będę je dzielił na równe części, bo chcę, żeby mi to ładnie wyglądało, więc części powinno być równe, czyli tak mniej więcej 120, 115, 120 gramów każda część. Tam 5 gramów w tą czy w tą to różnicy nie będzie, no ale jak już bym dał 90 i 150, no to bym miał taką brzydką ten chlebek. A chcę, żeby był ładny. Nigdy się nie podzieli tak na oko, bo no nie da się po prostu. Zawsze wychodzi inaczej, no chyba, że ktoś umie. I teraz tak, te kulki powinny być właśnie takie ładnie naciągnięte na górze, na dole powinny być sklejone i powinny być po prostu kuliste, więc dlatego najpierw właśnie tak zakładam to ciasto, później jeszcze roluję na stolnicy. Znaczy ja stolnicy nie mam, ja używam blatu od stołu, no nie od stołu, no takiego kuchennego blatu jako stolnicy, no ale on jest robiony z takiego specjalnego materiału, który się nie rysuje. No i też oczywiście przed robieniem na tym blacie najpierw go odkażam, a później po prostu przemywam wodą. Więc on jest tak samo czysty jak stolnica, bo też miałem uwagi, że to niehigieniczne i tak dalej. No nie jest to do końca prawda, bo wszystko trzeba myć. I stolnicę też trzeba umyć. Znaczy no inaczej, no jeżeli robimy tylko chleby, to tam nie trzeba jej myć, ale no, nie ma jakiś specjalny, nie jest brudna, prawda? Więc ten blat też nie jest brudny. I jak już zrobimy te kulki, tak w równych odstępach trzeba je rozłożyć. Tą patelnię, akurat robię na patelni żeliwnej, co bardzo ładnie wychodzą, akurat ten typ chleba. Bardzo ładnie to wychodzi, dobrze się piecze. Pizzę się robi też dobrze na patelni żeliwnej, także polecam sobie kupić. To jest duża patelnia, taka naprawdę duża, chyba 32 cm ma średnicy i jest nasmarowana olejem. Odstawiam na jakieś pół godziny i zobaczcie, po pół godzinie no prawie podwoiły swoją objętość. Piekę w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 20 minut, ale bardziej się patrzy na kolor niż na czas. Ja robię to w termoobiegu, ale może być góra-dół. Nie ma znaczenia za bardzo. W termoobiegu po prostu się bardziej równo opieka. Teraz tak, dałem czosnek. Tutaj było około 5 ząbków czosnku. Do tego dodaję pół kostki masła. To oczywiście nie zużyję naraz tego. Natomiast no sobie zachowam w lodówce i to spokojnie może jakiś czas w lodówce poleżeć. I można dodawać do jajka, czy tam do innych potraw. I to chcę, żeby mi się roztopiło. Znaczy ta patelnia jest gorąca, także ten czosnek się delikatnie podsmaża w tej chwili. Jak już się masło roztapia, to oczywiście już nie podsmaża, ale w maśle też mi się trochę on podsmaży. I dodałem majeranek. I teraz staram się, żeby to masło nie bulgotało za bardzo, dlatego że masło ma niską temperaturę dymienia, czyli jest szkodliwe, jeżeli na gorącej patelni, zbyt gorącej patelni będziemy je smażyć, więc nie ma po co to robić, więc chcemy to masło roztopić. Ja nawet sprawdzam temperaturę, żeby to było między 60 a 70 stopni to masło miało temperaturę, ale to oczywiście nie jest potrzebne. To widać, że masło się pali albo się nie pali, prawda? I dosyć dużo tego tutaj dajemy, żeby ta bułka nasiąkła. Nawet przez jakiś czas tam to masło będzie widać, że ono tam się utrzymuje pomiędzy tymi bułkami. Ale no właśnie o to chodzi, żeby z tej bułki zrobić właśnie taką bułkę, czy też chleb, jeżeli to bierzemy jako jedną całość.
czosnkowy. No i później w smaku to nie jest tak jakby taki bardzo, bardzo czosnkowy, ale ma właśnie taki posmak czosnkowy. No i jest przepyszne, jest delikatne, bardzo takie pulchne. Te ziemniaki też dodają takiej pulchności, delikatności. I jeszcze do tego to masło z tym czosnkiem. No rewelacja po prostu. Mi bardzo smakuje i też bardzo polecam. Słuchajcie, wygląda, pachnie przepysznie. Teraz spróbujemy sobie. Wow. No, bułeczki wyglądają naprawdę ładnie. Są jeszcze gorące. To może dobry pomysł poczekać trochę ze spróbowaniem. Ale zaraz wystygną. Zobaczcie w środku. Przepiękne. Nie mają jakby takiego mocnego smaku czosnku, bo ja tylko na wierzchu je tym czosnkiem posmarowałem. Ale smak mają. One są jeszcze ciepłe. Delikatne. No i co? To dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.